Co powiedziałbyś na samochód z mocą ponad 700 koni, luksusowym wnętrzem, systemami autonomicznej jazdy, zasięgiem ponad 1000 km i ceną niższą niż europejski kompakt? Brzmi jak science fiction? W Chinach to codzienność. W tym filmie zabieram Was w podróż po świecie chińskiej motoryzacji, która rozwija się tak szybko, że Europa zaczyna już mocno oglądać się za siebie. Zobaczymy luksusowe wojachy, futurystyczne Lincoln Co. i terenowe tanki, które przypominają luksusowe czołgi na kołach. Rodzinne weje oraz samochody z wymiennymi bateriami, które kosztują tyle, ile w Europie dopłaca się za kilka opcji wyposażenia. I to nie są już tanie kopie zachodnich aut. To samochody, które coraz częściej wyznaczają nowy kierunek rozwoju całej branży oraz biją kolejne rekordy. A kiedy zobaczysz ceny tych pojazdów oraz elektrycznych skuterów kosztujących mniej niż najtańszy rower z marketu w Polsce, prawdopodobnie zadasz sobie jedno pytanie. Dlaczego w Europie płacimy 2 razy więcej za coś bardzo podobnego? Obejrzyj koniecznie ten film do końca, a gwarantuję, że kilka razy będziesz sprawdzać, czy dobrze widzisz te ceny. Idziemy do kolejnego salonu, tym razem marka Dongfeng. W tłumaczeniu na nasz język znaczy to po prostu wschodni wiatr. I nazwa nawiązuje do słynnego cytatu Mao Tse-tunga: niech wiatr wschodni przeważy nad zachodnim, i symbolizuje optymizm oraz triumf. Tak, dzisiaj te samochody mają symbolizować chiński triumf nad zachodnią, zwłaszcza niemiecką, motoryzacją. Ta marka stworzyła pierwszy w historii chiński samochód osobowy, wykonany w 1958 roku. Od tamtego czasu fabryka przeszła długą drogę, a oficjalną nazwę Dongfeng przyjęto dopiero w 1992 roku. Marka ta powstała z myślą o zabezpieczeniu potrzeb wojskowych jako tajnej trzeciej części linii frontu. Pierwszym modelem tej firmy był potężny samochód terenowy o właściwościach ciężarowo-osobowych. Sprawdził się on w czasie wojny chińsko-wietnamskiej w 1979. Firma Dongfeng stworzyła m.in. luksusową markę Voya, która została zrobiona z myślą o rynku europejskim. Te pojazdy można kupić nawet w Polsce, a jej dystrybutorem jest ta sama firma, która zajmuje się dystrybucją m.in. Rolls-Royce'a. Akurat ten egzemplarz Free Plus jest o napędzie hybrydowym i przy jednym tankowaniu i naładowaniu baterii do pełna ma on deklarowany zasięg ponad 1400 km, z czego w trybie elektrycznym pokona spokojnie ponad 200 km, a ponoć nawet i 250, jeżeli nie będziemy mocno dociskać gazu. Ten SUV osiąga prędkość 100 km w niecałe 5 sekund, w zależności oczywiście od wersji, i ma ponoć największy szklany dach ze wszystkich SUV-ów na rynku. Wewnątrz królują 3 połączone ze sobą ponad 12-calowe ekrany, jeden dla kierowcy, drugi dla systemu, a trzeci dla pasażera. Wszystko jest oczywiście sterowane głosem. Jest również funkcja rozpoznawania twarzy, więc nie ukradnie nam nikt takiego samochodu. W podstawowej wersji mamy pneumatyczne zawieszenie, fotele z masażem i system nagłośnienia Dynaudio. Auto jest wyposażone również w rozpoznawanie twarzy, stąd na przykład ustawienia fotela kierowcy dostosują się automatycznie po rozpoznaniu osoby, która wsiądzie za kierownicę tego auta. Ułatwia to bardzo zadanie, jeżeli z samochodu korzysta więcej niż jedna osoba na co dzień. Te modele na chińskim rynku mają zostać niedługo wyposażone w system autonomicznej jazdy od firmy Huawei ADS4. Kolejny model to segment MPV, czyli minivany. Segment ten w Europie praktycznie wymarł, a szkoda, bo brakuje tego typu samochodów na rynku. To auto jest o napędzie hybrydowym, możemy je ładować zarówno z gniazdka, jak i bateria będzie doładowywana podczas jazdy, a akurat ten egzemplarz jest wersją limitowaną Lantu Dreamer Champion Edition, zbudowany z okazji zjazdu z linii produkcyjnej 200-tysięcznego egzemplarza całej serii Dreamer.
Auto to wyróżnia się od standardowego modelu tym, że ma czarną atrapę chłodnicy i pełen pakiet systemu Huawei ADS-4 z laserowymi radarami oraz najnowszy system multimedialny Harmony OS. Można więc już powiedzieć, że to auto jest prawie autonomiczne i będzie samo utrzymywać tory jazdy nawet bez większej ingerencji kierowcy. Jak na minivana przyspiesza bardzo szybko, bo w niecałe 6 sekund osiągniemy już prędkość 100 km. W trybie elektrycznym może przejechać według producenta 235 km, a w cyklu mieszanym aż 1400. Wewnątrz mamy do dyspozycji m.in. lodówkę, fotele z masażem, ekrany dla pasażerów i nagłośnienie najwyższej klasy Voyant Sound. Ponoć komfort jazdy tym samochodem porównywalny jest do Mercedesów klasy E. Jednak luksus kosztuje. Wersja z 2026 roku kosztuje około 160 000 złotych w przeliczeniu z juanów. Jak na chińskie warunki to auto jest powiedzmy dość drogie, ale w porównaniu do tego, co ono oferuje, ile miejsca i komfortu, to uważam, że na polski rynek ciężko kupić chyba coś o takich gabarytach, jeżeli szukamy na przykład auta rodzinnego, albo auta dla prezesa, który jest sporych rozmiarów. Jeżeli cenimy sobie komfort, tak można spokojnie brać tego typu samochody. No niestety jest ich bardzo mało ogólnie w Europie, ale być może Chińczycy odmienią ten trend i te auta znowu staną się popularne i modne. Na tylnych fotelach pasażerów mamy również wyświetlacze wbudowane w podłokietniki. Możemy z poziomu nich sterować ustawieniem fotela, ustawieniem nawiewu klimatyzacji oraz multimediami. Dla pasażerów z tyłu przewidziano także ekran, który jest składany z poziomem dachu. Możemy go otwierać z poziomu panelu przy podłokietniku, no i oglądać na nim filmy czy jakąkolwiek inną rozrywkę. Auto jest bardzo potężne i można nim podróżować komfortowo, po królewsku. Kapitańskie fotele wykonane z bardzo mięciutkiej skóry. Dodatkowo z masażem, wentylacją, oczywiście podgrzewaniem. Takie rzeczy u Chińczyków są w standardzie. Nawet głośniki, zauważcie, że tutaj są podświetlane LEDowo. Stąd mamy taki equalizer, który doda nam bardzo ciekawego efektu wewnątrz auta, jeżeli słuchamy sobie muzyczki. Bagażnik nie jest zbyt duży, stąd jeżeli chcielibyśmy przewieźć tutaj coś więcej niż zwykłe zakupy, tak należy złożyć fotele. Ale fotele, jak nie mam, zapewne składają się automatycznie. Możemy sobie je podsunąć do przodu. 3 rzędów siedzeń na co dzień nie każdy potrzebuje, stąd można sobie tutaj, widzę, bardzo łatwo tą przestrzeń bagażową zwiększyć. Albo złożyć całkowicie tylną kanapę i wtedy mamy już typowe auto bagażowe, którym przewieziemy nawet jakąś tam szafkę czy łóżko. Wszystko jest robione tutaj elektrycznie, nie musimy używać żadnych dźwigni, przekładni. Kolejna wersja kolorystyczna to już jest taki standardowy seryjny model, ale w środku mamy też bardzo dobre wykonanie. Tu jest akurat biała skóra, tak wygląda to w tej wersji kolorystycznej. W fotelach mamy też chowane uchwyty na napój bądź jakieś piwko. I szczerze, jakbym miał kupować jakiś samochód chiński dla siebie, tak wybrałbym zdecydowanie ten model. Na szczycie gamy marki Voyach stoi model Taishan. I mówiąc wprost, to chińska odpowiedź na Rolls-Royce'a Culinana. Ale prawdziwym przełomem jest wersja Ultra za około 247 000 złotych. To jeden z 2 samochodów na świecie z 4 lidarami. Główny ma rozdzielczość aż 896 linii, czyli najwyższą na rynku. Dla porównania standardowy lidar w Tesli ma 144 linie. Ten w Taishanie wykrywa 14-centymetrową przeszkodę ze 120 metrów i 30-centymetrową przeszkodę ze 162 metrów. Czego nie dojrzy oko kierowcy, to na pewno zauważy samochód. Do tego system autonomiczny Huawei ADS-4.1 z 34 czujnikami i skrętne tylne koła o kącie 16 stopni, które powodują, że to auto jest bardziej zwrotne od Volkswagena Golfa. To nie jest już tylko zwykły chiński SUV, tylko zaawansowany technologicznie flagowiec.
multimedialny system, zaawansowany system wspomagania jazdy ADS-4 od firmy Huawei, no i mnóstwo gadżetów, które wymieniałbym tutaj chyba przez kilkadziesiąt kolejnych minut tego filmu, no ale aż tyle czasu nie mamy. Zapraszam do środka. Auto już ma klamki nowego typu, bez tych chowanych, które zostały zabronione w Chinach. Zobaczcie, jak one są ciekawie podświetlane, czyli w nocy możemy bez problemu wejść. Wystarczy nacisnąć przyciski, drzwiczki otwierają się same. Nie musimy używać tutaj żadnej siły. Środek jest akurat w takim wiśniowym kolorze. Wszystko jest podświetlone takim jakby brokatem. Mnóstwo jeszcze takich delikatnych LEDów. Widać, że postarano się, aby ten SUV aspirował do klasy premium, do najlepszych pojazdów Mercedesa czy Audi. Aczkolwiek tutaj jest nieco więcej rozwiązań, jeżeli chodzi o takie rzeczy przyjemne dla oka. Widać, że Chińczycy lubią takie detale. Nie tylko klasyka, minimalizm, ale również rzeczy, które zapewne też spodobają się kobietom. No taki brokat czy różowe LEDy robią robotę. W tylnym rzędzie mamy standardowo potężny telewizor dla pasażerów, 2 tylnych rzędów, bo to auto oferuje miejsca aż na 6 osób. Z przodu też potężny wyświetlacz główny dla systemu oraz malutki wyświetlacz dla kierowcy. W podłokietniku znajdzie się miejsce na lodówkę. Z przodu mamy również miejsce do ładowania 2 smartfonów indukcyjnie. Wszystko jest w bardzo miękkiej skórze. Z tyłu możemy sobie też rozłożyć stolik i wtedy mamy tutaj pełnoprawne miejsce do jedzenia. Jak w jakimś multivanie. Oczywiście sterowanie klimatyzacją albo z tego panelu, albo w podłokietniku każdego z pasażerów drugiego rzędu niezależnie. Tu mamy sterowanie wszystkimi multimediami, sterowanie położeniem fotela i tak dalej. A sam ekran oczywiście też jest dotykowy. Auto jest też podświetlone LEDowo. Możemy sobie oczywiście dobrać dowolny kolor, skonfigurować ten samochód całkowicie pod siebie. Za audio odpowiada kilkanaście głośników. Ich maskownice czuć, że są zrobione z metalu, a nie jakiegoś tandetnego plastiku. No, wszystko jest tutaj naprawdę dosmakowane. Widać, że jest to prawdziwe auto chińskiej klasy premium. Tutaj bagażnik też możemy sobie otworzyć albo ze środka auta, albo naciskając przycisk. Z tyłu miejsca jest niewiele, dlatego że auto ma 3 rzędy siedzeń, ale jeżeli złożymy sobie oczywiście ostatni rząd, tak miejsca będzie dużo więcej i wtedy przewieziemy sobie już większe gabaryty. Marka stworzyła również konkurencję dla Mercedesa klasy E, Lantum Passion wersji L. To auto zadebiutowało w 2025 roku i ma być bezpośrednią konkurencją dla flagowych Mercedesów i BMW. W Chinach ceny startują od 280 tysięcy juanów, czyli około 160 tysięcy złotych. Co ciekawe, ten model produkowany jest również w Rosji na rynek rosyjski, gdzie cena startuje od 190 tysięcy złotych. Muszę przyznać, że fotel pasażera jest bardzo wygodny, aczkolwiek dla mnie mającego ponad 190 cm wzrostu jest tutaj nieco za nisko. No w zasadzie dotykam już włosami dachu. Ciężko jest nawet mi wsiadać do takiego auta. Na szerokość też jakoś miejsca nie ma tutaj za dużo, ale co ciekawe, ten fotel pasażera ma podnóżek, czyli mógłbym się wyciągnąć, ale gdybym był mniejszy, bo przy moim wzroście to raczej będzie ciężkie, aczkolwiek tutaj siedzi się bardzo wygodnie i ten fotel, niestety tylko pasażera, ma innowacyjną funkcję Zero Gravity, czyli podczas jazdy ponoć będziemy czuli się tutaj jak kosmonauta na stacji kosmicznej. Ma on eliminować jakiekolwiek drgania spowodowane nierówną nawierzchnią i możemy tutaj spać jak dziecko w kołysce. No ciekawe, czy tak jest naprawdę. Jeżeli ktoś jeździł takim autem, niech napisze w komentarzu, bo jestem ciekaw, ale mówię, gdyby auto było nieco wyższe,
Tak może byłoby fajnie, ale jeżeli dostosujemy sobie ten fotelik, to faktycznie można tutaj siedzieć jak prawdziwy prezes banku. Po środku system multimedialny, no taki sam jak we wszystkich innych samochodach tej marki. Kierownica również jest identyczna. Bardzo ciekawa wysuwana szufladka. Nie ma tutaj tradycyjnego schowka otwieranego do dołu, tylko mamy taką szufladę, jak w jakiejś szafce. I schowek otwierany jest już tutaj na bok. W środku mamy lodówkę oraz ładowarkę indukcyjną, ale co ciekawe, zobaczcie, jest on otwierany w dwie strony. Czyli może go sobie otworzyć zarówno kierowca, jak i pasażer. No, pierwszy raz widzę taki system, to jest akurat świetne. Siedząc w tym aucie wydaje się, jakby ono w ogóle nie miało dachu. Nie jest to dach typowo panoramiczny, ale mamy tutaj takie dwa słupki, co daje nam całkiem niezłą powierzchnię, przez którą wpada światło. Oczywiście możemy sobie to zasłonić, żeby nie raziło nas na przykład słońce. Pierwszym modelem marki Voya, który trafił do produkcji, jest SUV o nazwie Free, który przeszedł w tym roku totalną metamorfozę i otrzymał dopisek Plus. Dostał pełen pakiet od Huawei, czyli system autonomicznej jazdy ADS 4.0 z lidarem na dachu, który ma aż 700 linii skanowania i widzi przeszkody z 300 metrów. System potrafi hamować automatycznie nawet przy prędkości 160 km na godzinę. Do tego nowy system operacyjny od Huawei działa płynnie jak najnowszy smartfon i w pakiecie ma dwie ładowarki indukcyjne o mocy 50 W. Auto ma też pneumatyczne zawieszenie z regulacją prześwitu. A tak przy okazji od 2022 roku jest sprzedawane w Europie jako pierwszy chiński elektryk. Kolejny ciekawy chiński salon, marka Lynk & Co. Marka ta przeszła do chińskiej historii motoryzacji. Pierwsza partia limitowanego modelu 01 sprzedała się w 137 sekund, a sprzedano w tym czasie 6000 egzemplarzy. Stał się wówczas najszybciej sprzedającym się samochodem w historii, ustanawiając nowy rekord świata. Wnętrza tych samochodów to prawdziwe centra dowodzenia. No, przypomina to jakąś kosmiczną technologię albo tajną bazę wojskową. Gigantyczne ekrany, też widać bardzo płaskie o wysokiej rozdzielczości. Model 900 ma z przodu wyświetlacz LED. Możemy wyświetlać na nim różne animacje, pewnie i nawet napisy. Można wysłać informacje jakiemuś kierowcy, który jedzie przed nami na przykład, żeby nie blokował drogi. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Lynk & Co 900 to flagowiec chińsko-szwedzkiej marki, która dzieli platformę SPA Evo z Volvo. W środku mamy dwa 30-calowe ekrany o rozdzielczości 6K, do tego wyświetlacz przezierny na przedniej szybie, a sama bateria zapewnia 280 km zasięgu. W połączeniu z silnikiem spalinowym to ponad 1300 km bez tankowania i ładowania, czyli coś jak z Warszawy do Barcelony. Podstawowa 5-miejscowa wersja kosztuje od 300 000 juanów, czyli około 150 000 złotych. Porównajcie to sobie z cenami np. Volvo XC90. Model 900 to dowód na to, że chińsko-szwedzkie małżeństwo może wyprodukować coś, co technologicznie zostawia konkurencję w tyle. I co ciekawe, to auto jest do kupienia nawet w Polsce. Czy wiecie, że chiński SUV może mieć szwedzkie DNA? Mowa o Lynk & Co 09. Ten model stoi na tej samej platformie co Volvo XC90. Auto występuje w kilku wersjach o tej samej imponującej mocy 555 koni mechanicznych i momencie obrotowym większym niż w Porsche Cayenne. Bateria 40 kWh ładuje się w kilkanaście minut, a wewnątrz auta znajdziemy wentylowane i masujące fotele dla wszystkich pasażerów, 15-calowy ekran i zaawansowany system multimedialny. Jeśli szukacie dużego i bezpiecznego SUV-a ze szwedzkim rodowodem, tak czy w obecnych czasach jest sens przepłacać za Volvo? Pierwszy model, jaki ma tutaj jakąkolwiek dźwignię do zmiany biegów, aczkolwiek to wygląda bardzo dziwnie. Pociągamy tylko do przodu, pchamy do tyłu albo możemy manualnie zmieniać lewo-prawo. No, ciekawe rozwiązanie.
Widać, że to jest starsza technologia, bo nawet tutaj drzwi nie zamykają się automatycznie, tylko trzeba to robić ręcznie. Po tylu odwiedzonych autach to aż takie dziwne uczucie, ale głośniki Bossa są. Wiecie, że chiński sedan za 75 tysięcy złotych potrafi wyposażeniem konkurować z autami za 200 tysięcy? Mowa o Lynk & Co 07. To hybrydowy sedan klasy D. Wielkością zbliżony jest do Toyoty Camry, ale oferuje o 100 koni mechanicznych więcej. Do tego już w najtańszej wersji za 75 tysięcy złotych dostajemy lidar, 11 kamer i system Chill Horizon z autonomiczną jazdą. System multimedialny w tym aucie działa na tym samym chipie co w najnowszym Mercedesie klasy S. A na baterii i pełnym baku zrobimy ponad 1400 km. Ten model jest przykładem, że można połączyć ceny auta kompaktowego z osiągami i technologią auta premium. A wszystko to na tej samej platformie, która znajduje się w Volvo XC40. Czy kupilibyście takie auto w tej cenie? Kolejny model 08 ustanowił 2 rekordy Guinnessa. Pomimo że oficjalny zasięg wersji EMP deklarowany przez producenta wynosi 1400 km, udało się przejechać tym autem bez tankowania i ładowania aż 1813 km, ustanawiając rekord najdłuższego przejazdu na jednym baku i ładowaniu. Oraz drugi 293 km przejechane na samej elektryce, czyli prawie 50 km więcej od deklarowanego przez producenta zasięgu. Model ten jest bezpośrednim konkurentem dla Volvo XC60, ale kosztuje prawie 3 razy mniej. To auto jest już sprzedawane w Azji i na Bliskim Wschodzie. Być może kiedyś doczekamy się tego modelu i w Polsce. Marka ta przyjęła ciekawą strategię. Wszystkie samochody są nazwane po prostu numerami od 01 w górę. 08 wygląda jak jakiś pokój gamingowy gracza, który nigdy nie wychodzi z pokoju. Przypomina mi to fotele takie typowo gamingowe, tak samo wystrój tego wnętrza. No bardzo ciekawie to wygląda, nie powiem. Do tego perłowy lakier i takie LEDowe wykończenia nawet z zewnątrz auta. No i mnóstwo kamer tradycyjnie. Tych jest tutaj wszędzie, w każdym aucie bardzo dużo. Ta marka jest mało znana, jeżeli chodzi o chińskie samochody, aczkolwiek chyba niesłusznie, bo jest to na pewno jedna z lepszych serii, jakie dane mi było zobaczyć w Chinach. Wyróżnia się to nieco innym designem niż pozostałe chińskie marki, no może poza kierownicą, które są chyba produkowane masowo do tych wszystkich samochodów, bo wyglądają tak samo. No i sam tunel środkowy też wszędzie jest praktycznie taki sam, ale tutaj zadbano o nieco inne wyposażenie wnętrza. Jednak chyba najciekawszym modelem w tym salonie jest numer 10. To auto za niewiele ponad 100 tysięcy złotych potrafi naładować baterię szybciej niż trwa przerwa reklamowa w Polsacie. Nowy flagowiec chińsko-szwedzkiej marki właśnie pobił kilka światowych rekordów. Pierwszy to czas ładowania baterii. Od 10 do 80% w 5,5 minuty. A do 97% w 8 minut i 42 sekundy. Kolejny rekord to osiągi. Wersja 10 Plus generuje 925 koni mechanicznych z 2 silników i przyspiesza do setki w 3,2 sekundy. To tyle co osiągi Porsche Taycan Turbo GT, tyle że za niego trzeba zapłacić prawie 10 razy tyle. Ale nawet pomimo tej ceny Porsche przegrał na torze z modelem 10 o ułamek sekundy. W najtańszej wersji dostajemy lidar i 3 wyświetlacze oraz system multimedialny z 23 głośnikami Harman Kardon. A na zewnątrz jest jeszcze karbonowy tylny spoiler. Najdroższa wersja w Chinach kosztuje około 143 tysięcy złotych. To tyle co w Polsce dobrze wyposażona Skoda Fabia. Ale w tym przypadku dostajecie auto, które technologicznie zostawia w tyle Porsche, BMW czy Teslę. I co ciekawe, lada moment ten model może trafić do Europy poprzez salony Volvo. Warto więc zacząć zbierać pieniądze. Model Lynk 10 jest typowym autem sportowym o bardzo ciekawym wnętrzu. Też przypomina mi to troszkę takie fotele gamingowe.
Nie wiem, co oni z tym mają, ale muszę przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie. No i inaczej, fotel ma funkcję masażu. Tutaj niczego nawet nie uruchamiałem, a sam zaczął mnie już masować. Szyby domykają się od razu automatycznie po wejściu do auta. No, potężny dach panoramiczny, który można sobie ściemniać za pomocą przycisku. Kosmiczne technologie, jednym słowem. A samo auto też jest bardzo ciekawie podświetlone. No, jeżeli chodzi o jego parametry techniczne, tak, też do najgorszych nie należą. Sedan z platformą od Volvo za 65 000 złotych? W Chinach to możliwe. Model 03 to kompaktowy sedan klasy C, wielkością zbliżony do Toyoty Camry, ale jest od niej znacznie tańszy, a stoi na tej samej platformie co Volvo XC40. Model 03 poza Chinami można kupić obecnie tylko w Rosji, ale jestem ciekaw, czy kiedyś trafi on również do Polski. Kolejny sportowy model. To auto już wygląda jak z Need for Speeda. Potężny spoiler, bardzo mocne przyspieszenie, spora moc. No a w środku komfort znany z chińskich limuzyn. Tutaj już mamy dźwignię zmiany biegów, a przynajmniej coś, co ją przypomina. Tak, żeby autu nadać trochę sportowego charakteru. Skóra o takiej dziwnej fakturze, jak gdyby lekko nawet zamszowa. Na pewno jest naturalna, nie są to sztuczne tworzywa. Przechodzimy do kolejnych salonów, tym razem należących do koncernu Great Wall Motors. Nie jest to najmłodsza, najbardziej medialna, a na pewno nie najbogatsza chińska firma motoryzacyjna. Ale jest być może za to najbardziej zdeterminowana i najsolidniejsza. Chce ona budować prawdziwe samochody z charakterem, osiągami i duszą. Zaczynamy od marki luksusowych samochodów terenowych o wdzięcznej nazwie Tank, które faktycznie swoimi wielkimi rozmiarami przypominają czołgi. To jest konkurencja dla Toyoty Prado czy terenowych modeli Nissanów, ewentualnie Range Roverów. Widać, że te auta są bardzo masywne, potężne. Jeżeli mają wytrzymałość jak klasyczne Toyoty Prado, tak znowu zawojują rynek. W ofercie firmy jest kilka modeli terenowych. Akurat teraz w salonie trwa nagrywanie rolek na chińskie media społecznościowe. Tutaj dziewczyny zachwalają te auta na chińskim TikToku. Dlatego też nie mogę Wam wszystkiego teraz pokazać, co bym chciał. Ten model pochodzi z 2025 roku. Ma nawet markizę na dachu. Możemy sobie do niego dokupić też namioty. To już typowe auta offroadowe, przypominające amerykańskie jeepy. Wnętrze nieco bardziej surowe, ale również nie pozbawione multimediów. Tutaj na szczęście już mamy mnóstwo manualnych przycisków. Nie ma wyłącznie sterowania dotykowego. No i zwykła klamka, co w chińskich samochodach jest chyba dzisiaj rzadkością. Auto dość mocno uterenowione. Tank 300 to taki Jeep Wrangler z wnętrzem Mercedesa klasy G. Ma niezależne zawieszenie z przodu, dzięki czemu nie trzęsie się na dziurach, oraz 3 blokady dyferencjałów i kamerę, która pozwala prześwietlić podłoże bez wysiadania z auta. Lada moment do salonów ma też trafić wersja z 3-litrowym silnikiem V6 pod maską. Kolejny model jeszcze większy i jeszcze bardziej luksusowy. Tutaj jest dużo miejsca nawet dla dużego chłopa, który będzie miał 2 metry i 150 kg wagi. Z tyłu mamy nawet ekran dla pasażerów, co chyba w autach terenowych nie jest częste. W środku przypomina to bardziej luksusowego SUV-a niż auto terenowe do jazdy po bezdrożach. Aczkolwiek co kto lubi. Jakby się człowiek ubłocił jeżdżąc po lasach, to później trochę szkoda nawet wsiadać do takiego samochodu do środka. W kole zapasowym mamy kamerę, pewnie cofania, no i ogólnie taką nagrywającą to, co jest z tyłu. Jak zajrzymy do bagażnika, tak, miejsca jest tutaj bardzo dużo. Myślę, że moglibyśmy tu wsadzić jeszcze ze 4 osoby na doczepkę. Model Tank 400 został zaprojektowany z myślą o młodszych klientach. Auto potrafi obrócić się w miejscu jak na prawdziwy czołg przystało, a w środku oprócz 16-calowego ekranu znajdziemy także lodówkę z miejscem na kilka piw. Samochód ten jest dużo tańszą alternatywą dla Toyoty Land Cruiser czy Lexusa GX. Czy może być jeszcze lepiej? Okazuje się, że tak.
Tank 500 to jeszcze bardziej luksusowy i większy model tej marki, który w najmocniejszej wersji ma aż 865 koni mechanicznych, a przyspiesza do setki w nieco ponad 4 sekundy, co czyni go absolutnym liderem tego segmentu samochodów. Auto ma zintegrowaną markizę, możemy sobie od razu rozłożyć taki półnamiot. Pewnie można sobie jeszcze doczepić tutaj boki i mamy wtedy pełnoprawne miejsce do spania, albo ogólnie taki na szybko namiocik piknikowy. Można tylko rozłożyć krzesełka, a miejsca na zabranie sprzętu kempingowego z tyłu jest naprawdę dużo. No takie umiejętne połączenie luksusowego SUV-a, limuzyny i auta prawdziwie terenowego. Te samochody w testach terenowych wypadają bardzo dobrze, przynajmniej na filmikach promocyjnych. I nawet tutaj przed salonem są takie specjalne rampy, po których się odbywają jazdy demonstracyjne. I wygląda to nieco strasznie. Niedawno odbyła się premiera modelu 700 w wersji H4Z. No niestety nie mogę teraz podejść, żeby pokazać go Wam w środku, bo trwa jego promocja i tutaj dziewczyny nagrywają go z dwóch stron. Nie chcę być na chińskim TikToku. Ale tamto auto wygląda już nieco kosmicznie, na pewno spodoba się Arabom. Ceny tego modelu zaczynają się od $500 000 juanów. Może następnym razem uda się dokładniej obejrzeć flagowego SUV-a marki Tank, który ma być bezpośrednią konkurencją dla Mercedesa klasy G. Tymczasem przechodzimy do kolejnego salonu koncernu Great Wall. Czas na markę Way. Ta marka jest dla Chin tym, czym Lexus dla Toyoty, czy Genesis dla Hyundai'a. Flagowy SUV tej marki V9X. To auto jest typową hybrydą plug-in i już po 5 minutach zyskuje 200 km zasięgu. Przynajmniej tak deklaruje producent. Dostępny jest w dwóch wersjach baterii. Większa oferuje aż 363 km zasięgu po pełnym naładowaniu. Przyspiesza do setki w zaledwie 4,4 sekundy, co przy tych gabarytach jest naprawdę pięknym osiągiem. Ale to auto może spokojnie konkurować z najlepszymi konfiguracjami od Audi czy BMW. A wizualnie szczerze, ten podoba mi się dużo bardziej. Auto to wyposażone jest m.in. w 26 czujników, które potrafią rozpoznać ponoć nawet dzikie zwierzęta na drodze, ostrzec o tym kierowcę, a następnie automatycznie zahamować, jeżeli będzie taka potrzeba. Wei Gaoshan, czyli po polsku Wysoka Góra, to flagowy MPV chińskiego Great Wall Motors. Jest najlepiej sprzedającym się modelem tego segmentu w Chinach, a także pierwszym na świecie autem MPV z lidarem w standardzie, nawet w najtańszej wersji, co umożliwia jazdę półautonomiczną. W środku ma lodówkę oraz potężne ekrany dla pasażerów wszystkich rzędów. Fotele drugiego rzędu oferują funkcję nieważkości Zero Gravity oraz masaż. Sprzedawany jest w 3 wersjach różniących się od siebie wielkością. Wersje eksportowe oznaczone są literą G zamiast Gaoshan. Kolejna marka chińskich samochodów Onvo, model L90. Pokaż Wiesiek, co tam pod maską. A proszę, nie ma zupełnie nic. Za to mamy pod maską potężny bagażnik, w którym możemy chociażby naładować zabawek dla dzieci na wyjazd wakacyjny. Świetne rozwiązanie. A sam silnik elektryczny mieści się gdzieś tutaj. Podoba mi się, że wreszcie minęły te czasy zaglądania pod tą maskę.
kiedy kupiec przyjeżdżał z 5 mechanikami, z całą rodziną i wszyscy kręcili nosem, że coś tam ten silnik nierówno pracuje. Tutaj nie ma żadnych odgłosów. W środku brązowa skóra, drewniane wykończenie, no i oczywiście ekrany multimedialne. Układ siedzeń, 3 razy po 2 fotele, chociaż z tyłu mamy taką kanapę już niedzieloną, więc i 3 dzieci by też załadował. Z tyłu fotele kapitańskie, pod spodem widzę, że jest jakiś schowek. No tutaj już z tyłu nie ma elektroniki. W fotelach nie jest to marka premium, ale wyświetlacz do sterowania fotelami i klimatyzacją jest oraz ekran dla pasażerów tylnych rzędów również, aby mogli sobie coś pooglądać. Co ciekawe, ten samochód możemy kupić bez baterii, gdyż działa on w systemie Battery as Service. Jest to model biznesowy, w którym możesz kupić samochód bez baterii, a następnie płacić miesięczny abonament, który aktualnie kosztuje 476 zł za jej wynajmowanie. Jeśli nie masz czasu ładować baterii samodzielnie, możesz ją wymienić w każdej chwili na w pełni naładowaną w specjalnych stacjach za cenę 40 zł. Cała zautomatyzowana operacja trwa tylko 3 minuty. W tym systemie nie musisz martwić się o kondycję i zużycie baterii, bo w każdej chwili możesz dokonać jej wymiany. Możesz też wymienić bez dodatkowych kosztów baterię na taką o większej pojemności, kiedy tylko pojawi się na rynku, bo wiadomo, że technologia idzie cały czas do przodu. Jednak wadą tego systemu jest jeszcze jak na razie praktycznie brak dostępności stacji wymiany poza Chinami. W segmencie tej marki mamy również mniejsze auto L60. Dla tych, którzy nie lubią jeździć tak dużymi autami, tutaj również wykończenie drewniano-skórzane, potężny pakiet multimedialny, z tyłu klasyczna kanapa już bez udziwnień. No i praktycznie w każdym chińskim samochodzie mamy z tyłu panel elektroniczny do sterowania chociażby klimatyzacją i multimediami dla pasażerów. To auto nie ma ekranu dla kierowcy, dlatego że ma projektor. Kiedy jedziemy, wszelkie informacje, takie jak prędkość, będą wyświetlane bezpośrednio na przedniej szybie. Samochód ten ma dach panoramiczny praktycznie na całej swojej powierzchni. Na koniec zajrzymy jeszcze do salonu ze skuterami elektrycznymi. Skuterów spalinowych na chińskich ulicach już nie zobaczymy, za to bezgłośne jednoślady są częstym widokiem. I co najciekawsze, najtańsze skutery kosztują tyle co najtańsze rowery w polskich supermarketach. Zajrzymy do sklepu ze skuterami i zobaczymy, ile one kosztują. Taki piękny skuter elektryczny typu vintage kosztuje 3800 juanów. No to jest cena hulajnogi elektrycznej w Polsce. A tutaj mamy piękny skuter wzorowany coś na Vespie. Tylko jest to oczywiście bardziej nowoczesne. Tutaj jest nieco taniej, bo możemy sobie kupić taki skuter za 3000 juanów. Wygląda on tak trochę bardziej kosmicznie, matrixowo. Tutaj mamy już droższe maszyny po 6200, ale nadal myślę, że cena jest mocno atrakcyjna, jak za tego typu nowoczesny skuter, jakby nie było. Tutaj jest promka, proszę, 1900 juanów. Jakieś niecałe 900 zł za piękny skuterek elektryczny. Toż to roweru nie kupisz w Polsce za takie pieniądze. Jest tutaj tego bardzo dużo do wyboru, do koloru, a to jest tylko jedna firma. Więc już za niecałe 1000 zł możemy stać się posiadaczem skutera. No szkoda, że tutaj trzeba mieć te chińskie prawo jazdy, bo nawet by się opłacało przyjechać na miesiąc i kupić sobie taki skuter, a później go oddać jakimś bezdomnym na ulicy. Pojeździć tutaj sobie, no coś pięknego. I przez te normy unijne właśnie mamy ceny, jakie mamy w Europie, bo te wszystkie urządzenia muszą spełniać jakieś tam certyfikaty i tak dalej. Ten skuter kosztuje 3800 juanów. Nie mam pojęcia, ile tego typu maszyny kosztują w Polsce, ale wiem, że nawet w tej cenie nie kupimy roweru elektrycznego. Tutaj mamy siedzenie skórzane, mamy nawet jakieś małe oparcie. Oczywiście tutaj liczniki są już w pełni elektroniczne. Tylko wsiadać i jechać, no i ładować z gniazdka domowego. Jest nawet edycja specjalna Hello Kitty, a najdroższy skuter w tym sklepie kosztuje 7000 juanów. S80. Kolejny salon
Tutaj najdroższy kosztuje do 3,5 tysiąca, ale kupimy już coś lekko nawet powyżej 2. Inna firma, ale wygląda to bardzo podobnie. Też mi się podoba w tych chińskich sklepach, że tutaj nikt nad tobą nie stoi, nie męczy cię. Można sobie to wszystko pooglądać, a później dopiero zadać jakieś pytania. Te skuterki są po 3000 juanów, czyli coś ponad 1500 zł. To taką porządną maszynę. No pewnie oczywiście znajdą się zaraz znawcy, że to wszystko to shit, że to się zaraz zepsuje. No to przypomnę wam, że większość urządzeń, które macie w swoich domach, jest produkowana w Chinach, nawet jeżeli znajduje się na nich logo firmy japońskiej, niemieckiej czy amerykańskiej. Tak, podzespoły i tak są produkowane w Chinach, a później to wszystko jest ewentualnie składane gdzieś w innym kraju, żeby uniknąć opłat celnych. Wszystkie marki europejskie, amerykańskie jeżdżą na częściach, które są produkowane w Chinach i nie jest to żadną tajemnicą. I nawet jedna z ulubionych takich marek Polaków, czyli Volvo, już od dawna jest w rękach chińskich i produkowane są te samochody już z nowej chińskiej technologii. Mam nadzieję, że spodobał się wam ten film i po jego obejrzeniu zdaliście sobie sprawę, jak bardzo okradani jesteśmy przez zachodnie koncerny motoryzacyjne. Chińczycy udowodnili, że nawet luksusowy samochód nie musi kosztować tyle co 50-metrowe mieszkanie w Warszawie. Tradycyjnie zapraszam was do podzielenia się wrażeniami w komentarzach i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Ciekaw też jestem, który z zaprezentowanych w tym filmie modeli samochodów przypadł wam najbardziej do gustu. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów z chińskiej serii na tym kanale, bo jeszcze niejedno w tym kraju mocno was zaskoczy. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!